od razu jak z nimi walczyć. Jeśli nie są, to znaczy, a jeśli nie są, to nie będą. Studio gąszcz, kabel. Ale złamane jest, nie, tymi ludami. Nie, po prostu jest światło tak połamane, że... Pokój dobro. Pokój dobro. Moi drodzy, dzisiaj pytanie z zakresu penitencji, to myślę, że spotyka wiele osób. Ta sprawa, którą się chcemy zająć. Mianowicie, czy nieczyste myśli są, które się jawią w naszej umyśle, czy są grzechem? No i tutaj już też internauta od razu dopytuje, kiedy się nad nimi nie zatrzymujemy, tylko je od razu od siebie odsuwamy, tak? Czy one wtedy są grzechem? Myślę, że tutaj trzeba w ogóle powiedzieć jasno, że o tym, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, decyduje świadomość nasza i wola też. Czy ja chcę, bo te pojawiające się myśli nawet przeciwko czystości, to należy traktować jako pokusy pewne, prawda? Tak, i pokusa grzechem nie jest. I sama pokusa grzechem nie jest, ale, i tutaj trzeba też powiedzieć, zdarzyć się może, że ja przez brak roztropności sam siebie na pokusy narażam. Albo nawet te pokusy, czy te myśli... Szukanie okazji do grzechu jest grzechem. Tak nie? jest. O czym myślę? Myślę, że tutaj internautka tych sytuacji nie przeżywa, ale być może któryś z Was czegoś takiego doświadczył, mianowicie myśli nieczyste, które są konsekwencją wcześniejszych grzechów przeciwko czystości popełnionych czy to samemu, czy z kimś, czy to poprzez oglądanie pornografii, oglądanie treści erotycznych i przez to niestety narażam się potem na ataki złego. A propos pornografii, dobry film jest w necie dostępny darmowo. Pandemia pornografii. Polecam. Pokazuje, jakie spustoszenie się je. No właśnie, moi drodzy, pokusa grzechem nie jest. Jest na propozycja, czasami sugestywna złego ducha, w formie wyobrażeń, może być jakichś pragnień, tęsknot, obrazów. No właśnie, rozmaite rozproszenia możemy doznawać. Rozum rozeznaje, czy to, co czym myślę, jest dobre, czy złe. I teraz wola zaczyna decydować. I może być tak, że Ci się jeszcze będą przypominały pewne rzeczy. Będziesz jeszcze jakby miał przed oczyma pewne obrazy, sugestie może jakieś, tak? Ale wolą się nie zgadzasz na to. Chcesz to odsunąć, chcesz się tego pozbyć, po prostu nie chcesz mieć z tym nic do czynienia, to w ogóle nie ma grzechu. Absolutnie. Właściwie to jest walka duchowa. To jest stan, oby taki stan Ci towarzyszył, to jest bardzo dobry stan. Natomiast w sytuacjach silnych pokus, to taka drobna rada, modlitwa krótka i intensywna. Krótkie akty strzeliste. Tak, bo przy silnych pokusach to tam nawet nie myśl o skupieniu na razie, tylko myśl o tym, żeby to odsunąć od siebie. Nie? Krótkie akty strzeliste, Jezu, ufam Tobie, to można tak w duszy po cichutku sobie powtarzać. Kocham Cię, Jezu, bo Jezu, zabierz to ode mnie, bo umocnij mnie, Panie. Do Matki Najświętszej też takie wezwania. Tak, westchnienie na przykład, nie wiem, tam Królowo Czystości, nie, Królowo Rodzin, Królowo Pięknej Miłości, tak, módl się za nami. No i to właściwie w temacie tyle. Natomiast tutaj myślę, że warto też mieć na uwadze to, że z jednej strony czyjś pokus może być reperkusją naszych wcześniejszych zachowań, chociaż tu umacniamy się Eucharystią, pamiętajmy o tym, Słowem Bożym. A z drugiej strony, abyśmy my także nie wodzili na pokuszenie innych, prawda? Abyśmy my także nie byli przyczyną pokus innych, dla innych. I trzecia rzecz, o której tu bym chciał jeszcze wspomnieć. Proszę bardzo. Dziękuję. To jest ten fragment, który właściwie ostatni werset, który mówimy w modlitwie pańskiej, w Ojcze Nasz. Módlmy się o to, abyśmy nie ulegli pokusie. To jest pytanie, czy modlisz się o siłę do walki z pokusą? Ja wiem, że nie chcesz być może pokusie ulec, ale czy modlisz się o siłę? Tak? Czy codziennie wieczorem, rano prosisz, Boże, daj mi siłę, abym nie uległ pokusie? A gdy chodzi o temat różnych pokus, różnych rozproszeń, które towarzyszą nam w naszym życiu duchowym, w naszym życiu modlitwy, na pytanie, czy jest możliwe, żeby tego nie było, odpowiedź zdaje się być niestety negatywna, mianowicie nie.
Będą nam pokusy, będą nam rozproszenia towarzyszyć. Ważne jest, żeby w tym wszystkim być cały czas zjednoczonym z Panem Bogiem. To święta Teresa Wielka kiedyś nawet mówiła, że podobnie jak nie możemy zatrzymać ruchu ciał niebieskich, tak samo nie jesteśmy w stanie opanować ruchu naszych myśli, które się pojawiają, przychodzą, odchodzą, ale ważne jest właśnie to zjednoczenie z Panem Bogiem, ta chęć trwania przy Nim i na modlitwie, i w czasie trudnych sytuacji, w czasie pokus, a właśnie tym świadectwem, że chcemy przy Nim trwać, że chcemy być w łączności i w komunii z Nim, jest ta, jak już wspomnieliśmy, ta krótka modlitwa, te akty strzeliste, które są naszym wyrazem i miłości, i zaufania do Pana Boga. Módlcie się, abyście nie ulegli w kusie. Pokój dobra. Pokój dobra.